Dzień dobry, witam się z Państwem Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. A ja witam się dzisiaj z naszym specjalnym gościem, panią Zuzanną Banasińską, autorką filmu, który został wyprodukowany w Wytwórni Filmów Oświatowych we współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi, o którym to będziemy mówili w dzisiejszym odcinku Filmowej Migawki. Jest to wyjątkowy film, ponieważ już teraz wiemy, że jest wielkim sukcesem. Został pokazany na międzynarodowych festiwalach, ale o tym za chwileczkę. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Filmowej Migawki. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Zuzanno. Dzień dobry. Prosiłabym Zuzo, nie używam pełnej formy. Okej. Dzień dobry, Zuzo. Spotykamy się dlatego, że wyreżyserowałaś, zmontowałaś film, który jest stworzony z archiwaliów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i zrealizowany w ramach projektu, który był częścią tak zwanego VN Labu działającego przy Szkole Filmowej w Łodzi. Zacznijmy od tytułu filmu, bo to już w tym momencie jest bardzo ciekawe i takie nie do końca oczywiste. Jak się nazywa twój film? Grandma, Mama and Sister Cat w jednym słowie. To jest bardzo trudny tytuł, szczególnie dla kogoś, kto nie rozumie obcych języków, a oznacza tak naprawdę wiele osób w jednym słowie, tak? Tak, to jest babcia, mama, ciocia, siostra i kotka. Film jest zrealizowany z archiwaliów, tak jak powiedziałem wcześniej. Zacznijmy najpierw od tego, jak to się stało, że zaczęłaś realizować ten film? Realizacja tego filmu zaczęła się podczas warsztatów jakby takiej research grupy przy studiu eseju filmowego w VN Labie właśnie, gdzie mieliśmy jakby właśnie taką grupę, która zajmowała się tworzeniem esejów filmowych z tych materiałów archiwalnych. No i to też zaczęło się w ten sposób, że każdy miał zamawiać jakąś tam część filmów i każdy miał robić film na jakiś określony temat. Mój temat był zupełnie inny, który ja sobie wymyśliłam. Ale potem jakby udało się nam uzyskać prewki tych 300 chyba ponad filmów w jednym folderze, więc byliśmy w stanie wszyscy przejrzeć wszystko tak naprawdę, co inni zamówili. No i w ten sposób zaczęła się praca nad tym filmem, że po prostu oglądałam te materiały, zapomniałam zupełnie o wszystkich jakichś planach, które miałam na ten esej filmowy i patrzyłam, w jaki sposób ten materiał zaczyna do mnie przemawiać. No i zaczął przemawiać przede wszystkim głosem dziecka. I od tego się wszystko zaczęło. Jak się robi taki film? Jak się robi esej filmowy, czyli film montażowy złożony w twoim przypadku z archiwaliów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, biorąc pod uwagę tak wielką ilość materiału filmowego? Przede wszystkim najpierw się ogląda. No i potem zaczęłam wrzucać jakieś rzeczy na timeline do programu. No i patrzyłam, w jaki sposób mogę te materiały jakby odczarować, może nie odczarować, ale jakby w jaki sposób mogę zmienić kontekst tego, w jaki sposób jakby przekazać coś innego niż one same chcą przekazać. Czyli przede wszystkim jakby tutaj chodziło mi o to, że wiele z tych materiałów miało taki bardzo surowo dydaktyczny charakter, czyli w jakiś sposób jakby wszędzie była ta taka postać, jakby postać męska, która jakby dokreślała ten świat i dawała zasady temu światu. No i chciałam właśnie to przesunąć i zastanowić się, w jaki sposób mogę patrzeć na te materiały jako takie miejsce pokrewieństwa, miejsce jakiejś bliskości. No i w ten sposób właśnie powstał pomysł dziecka, które układa swój świat z tych materiałów, czyli trochę jakby przyjęłam perspektywę dziecka, które dostaje te materiały archiwalne i zaczyna z nich po prostu tam coś tkać. No i ja właśnie
w ten sposób też to tkałam, czyli jakby brałam jeden fragment stąd, drugi stamtąd, zupełnie jakby zbieżne, niezbieżne czasowo czy wizualnie i zaczynałam nagrywać narrację. Głos w filmie jest moim głosem, więc to byłam po prostu ja w pracowni, nagrywając, patrząc jak to działa, kasując jeszcze raz, potem tworząc też dźwięk. Dużo jakby stworzyłam różnych takich materiałów folii, gdzie tam dotykałam mikrofonu, gdzie zaczynałam, nie wiem, szeptać, robić różne dziwne dźwięki i potem też dodając muzykę. Część z niej, z tej muzyki ściągniętą od innych artystów, w sensie wypożyczoną jakby od innych artystów, a część zrobiłam sama. Czy to był pierwszy twój esej filmowy? Nie. Można powiedzieć, że taki jakby skończony, no to trzeci. Jesteś młodą osobą, przynajmniej z mojej perspektywy. I powiedz mi proszę, jak działają na ciebie takie archiwalia, filmy, w których czuje się dawny czas? Na mnie działają bardzo, bo wszystkie moje prace w ogóle, te właśnie 3 eseje są w jakiś tam sposób bazowane na archiwaliach, różnego typu też. A te archiwalia na mnie zadziałały bardzo, szczególnie, że mieszkam w Holandii i to były, kiedy zaczęłam nad tym pracować, to jakiś czas już mnie nie było w Polsce, więc też jakby duże ukojenie może mi przynosiło oglądanie tych materiałów. Czułam się trochę jak w domu. Z drugiej strony jakby czułam w nich taki na wskroś jakby niepokój, który panował w całym tym zbiorze tych materiałów. No i też przypominało mi to archiwalia rodzinne, bo widziałam w tych obrazach też swoją rodzinę, no i z tego właśnie powstała ta tytułowa matriarchalna rodzina, bo ona po prostu zaczęła tam się pojawiać. Widziałam tam moją ciocię, moją mamę i swoje jakieś wspomnienia. Ja uważam, że jest wielką zaletą twojego filmu jest to, że on się odnosi do ciebie i że to jest osobiste, jakkolwiek używasz obcych materiałów i to zawsze bardzo dobrze działa w eseju. Możesz mi wierzyć albo nie, ale wiem co mówię, sam też takie popełniałem, tylko że już dawno. Natomiast esej, tak jak wiersz, jeżeli ma odniesienie do autora, to myślę, że to bardzo pomaga. Twój film jest częścią projektu, większego projektu, jakim jest Laboratorium Narracji Wizualnych VN Lab. Byłaś jedną z kilkunastu osób, które brały w nim udział. Czy trudno się było dostać do tej grupy wybranej spośród uczestników, którzy chyba reprezentowali dużą część naszego globu, prawda? Bo to były osoby z całego świata. Tak, to prawda. Czy trudno się było dostać, to nie wiem, bo po prostu się dostałam, więc jakby nie wiem, jak to tam wyglądało za kulisami, ale jakby oprócz tego była też duża grupa esejów filmowego, to było chyba około 100 osób, które niekoniecznie były związane właśnie z archiwaliami, a nas było tylko tych kilkanaście osób. No i rzeczywiście to było też ciekawe, żeby zobaczyć, jak osoby nie z Polski będą podchodzić do tych materiałów i na co będą zwracać uwagę. Jaka jest różnica? Bo ty miałaś osobiste odniesienia, rodzinne na przykład. Jak myślisz o tych, którzy reprezentowali inne kraje, inne kultury? Myślę, że patrzyli na to może trochę bardziej formalnie, czy bardziej intelektualnie, jakby rozwijając tak naprawdę swój research project, na co ja też miałam plan, no ale potem jakby te emocje, które są zawarte w tym materiale, przeważyły. Więc to chyba była ta różnica, że jakby ja dałam się trochę może jakby porwać tym materiałem, bo obudziły we mnie coś, co jakby jest głęboko gdzieś tam drzemiące. I dzięki temu zrobiłaś film, który już wiemy, że odniósł duży sukces, ale o tym sukcesie i gdzie ten film będzie pokazywany albo już był pokazywany, powiemy po krótkiej przerwie. Wytwórnia Filmów Oświatowych.
70 lat historii polskiej kinematografii. Zapraszam Państwa do słuchania i oglądania naszych podcastów na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Więcej informacji na temat aktualnych działań znajdziecie na Facebooku Wytwórni Filmów Oświatowych. I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj gwiazdą jest Zuza Banasińska, autorka filmu, który będzie pokazywany m.in. na Berlinale, na 74. edycji Berlinale, a był już pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Rotterdamie. Jak to się stało, że twój film odnosi takie sukcesy, bo to są niebagatelne sukcesy, biorąc pod uwagę nawet Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi, instytucję, która wprawdzie istnieje prawie 75 lat i może się poszczycić wieloma nagrodami. Twój film jest jednym z tych, które odnosi największe sukcesy, a trochę tak powstał, jak rozmawialiśmy w ramach projektu badawczego, projektu eksperymentu edukacyjnego i artystycznego. Jak to się stało, że twój film tak rezonuje? Tego akurat nie wiem. To trzeba to pytanie zadać pewnie programerom na festiwalach. No ale z tego, co jakby się przekonuje, no jest w nim coś uniwersalnego. No i może to jest ta rodzina i też ta perspektywa dziecka, że wiele osób mi mówi, że jakby czuje w nim swoją historię też, więc może to jest to. No, oprócz tego oczywiście też same materiały grają bardzo dużą rolę. Wydaje mi się, no też jakby ta historia tego filmu, jak on powstawał i to w jaki sposób też ja jestem w trakcie robienia kolejnego filmu, który jest trochę większym przedsięwzięciem, jest jakby kręcony, jest z większym budżetem i tak dalej. No i cały czas jakby miałam w głowie, że mam ten duży film, na którym powinnam się skupić, a tu przy okazji mam ten taki archiwalny projekt. No i w pewnym momencie ten archiwalny projekt jakby zaczął rosnąć. Ja też nie mogłam się z nim rozstać i bardzo dużo czasu przede wszystkim mu poświęciłam i uwagi. No i wszyscy właśnie mówili, już zostaw, jakby to tylko ten mały projekt, a ja mówiłam nie. No więc może też jakieś coś było w tym, że jakby była we mnie bardzo duża determinacja, żeby ten projekt zakończyć i też nawet jakby festiwale dostawały go w formie jakby takich prewek, bo Podglądów, dostali go. takich nie do końca jeszcze gotowych postaci. Tak, znaczy edit, jakby montaż już był gotowy, tylko i dźwięk też był gotowy, nie były gotowe obrazy i był tam jeszcze na nich znak wodny WFO, więc tym bardziej jakby jestem bardzo szczęśliwa, że byli w stanie programerzy jakby nie widzieć tego i oglądać ten film. No właśnie, kiedy się dowiedziałeś, że film dostał się na pierwszy z tych festiwali wymienionych? Chyba w listopadzie, jakoś na początku listopada. Tak, do Rotterdamu, bo Rotterdam jest pierwszy. Opowiedz nam, co to za festiwal, bo nie wszyscy wiedzą, jaki to jest rodzaj festiwalu. To jest festiwal, no taki powiedzmy filmu arthouse'owego, chociaż jest tam trochę bardziej komercyjnych produkcji, ale co wyróżnia ten festiwal jest jego sekcja shortów, filmów krótkometrażowych, która jest bardzo rozbudowana i też jest sekcja Tiger Shorts, gdzie twórcy właśnie filmów krótkometrażowych mogą wygrać nagrody. Ja byłam akurat w tej sekcji niekonkursowej, w której było bodajże, nie wiem, 60 albo i nawet jeszcze więcej filmów. No i to, czym się wyróżnia ten festiwal i ta sekcja, jest tym, że to są często filmy artystów, a niekoniecznie filmowców. Często są to filmy o bardzo małym budżecie albo nikłym budżecie. I czasem są wykonane, na przykład widziałam jeden film wykonany telefonem, są wykonane w różnych technikach i bywają bardzo eksperymentalne. Jak został odebrany twój film? Już na pokazach, bo one się już odbyły, prawda? To już za nami jest. Tak, festiwal już jest za nami. Film został odebrany bardzo dobrze. Też jakby był w bardzo ciekawym bloku,
z 2 jeszcze filmami, które dotyczyły właśnie rewidowania historii i materiałów archiwalnych. Więc jakby też działał w tym bloku kuratorskim. No i jakby opinie były bardzo, bardzo pozytywne i wiele osób się do mnie zwracało po festiwalu, po screener lub po rozmowach też. A drugim z tych ważnych festiwali jest berliński festiwal filmowy, czyli Berlinale. To jest jeden z najważniejszych festiwali w Europie, prawda? I też tam twój film będzie pokazywany. Tak, będzie pokazywany w przyszłym tygodniu, już w piątek będzie premiera. Opowiedz nam proszę, gdzie ten film będzie można zobaczyć, jak tam trafić, bo podejrzewam, że część spośród osób, które nas słuchają, będzie mogła wejść na pokaz twojego filmu. Oczywiście, można po prostu kupić bilet na stronie Berlinale i film będzie w sekcji Forum Expanded, czyli to jest jakby sekcja Forum i Forum Expanded to są sekcje najbardziej artystyczne całego festiwalu, ponieważ są tworzone we współpracy z Arsenal, czyli Instytutem Filmu i Sztuki Medialnej w Berlinie, więc one jakby są Berlinale, ale też są trochę poza. Arsenal też ma swoją dystrybucję i funkcjonuje bardziej jakby też w świecie sztuki, może trochę bardziej niż jakby te pozostałe bardziej komercyjne sekcje na festiwalu. No i premiera właśnie będzie w kinie Arsenal. Jak myślisz, jak będzie odebrany ten film? Już masz pewną... Możesz się już czegoś spodziewać po Rotterdamie, prawda? Czego się spodziewasz po Berlinie? Myślę, że chciałabym się spodziewać podobnego odbioru. Jestem też bardzo ciekawa, jakie będą 2 filmy, które będą w moim bloku, co też jakby zawsze bardzo wpływa na odbiór filmu. No więc mam nadzieję, że będzie równie pozytywnie. Ale myślę, że no jakby ten film tym bardziej może w Niemczech może oddziaływać, no bo jest jakby ta bliskość właśnie. No i jakby cała historia muru berlińskiego i tak dalej, więc jakby no jakby te komunistyczne takie obrazy są może trochę bliższe tamtej publiczności niż tutaj w Holandii. Ja mam nadzieję, że pojadę zobaczyć premierę filmu w Berlinie. Przynajmniej się wybieram. Chciałbym z tobą porozmawiać już tak na gorąco zaraz po wyświetleniu tego filmu. Może też uda się z kimś spośród widzów na ten temat porozmawiać. Gratuluję, serdecznie gratuluję tych sukcesów, zakwalifikowania się i pokazywania filmu na wspomnianych festiwalach, bo to są jedne z najważniejszych festiwali tego typu w Europie. I mogę tylko powiedzieć, że ze swojej strony jako przedstawiciel Wytwórni Filmów Oświatowych i człowiek, który dogadywał się ze szkołą filmową, poniekąd też reprezentuje szkołę filmową jako wykładowca, uważam, że to, co zrobiłeś, to jest olbrzymi sukces i bardzo ci tego gratuluję. Wielka sprawa, wielka rzecz. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i życzę, żeby jak najlepiej się ten film przyjął i żeby go pokazywać na jak największej liczbie festiwali i żeby był dostępny szeroko. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Zapraszamy do korzystania z naszego archiwum. A my żegnamy się z Państwem. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka. Tym razem rozmawialiśmy z panią Zuzą Banasińską, jak sama powiedziała, żeby ją przedstawiać. Film, który będzie pokazany na Berlinale w Berlinie i był już pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Rotterdamie. To jest nasza produkcja zrealizowana dzięki współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi. Zapraszam serdecznie do następnych odcinków, do następnych podcastów Filmowa Migawka Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Żegnam się z Państwem. Sławomir Kalwinek. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.